Profesora Kielanowskiego to jest mało powiedzieć, że lubiłem. Ja byłem trochę wpatrzony przez pewien czas w profesora Kielanowskiego, a profesora znałem bardzo długo, bo lat 40, jak ostatnio policzyłem. Profesor Kielanowski bardzo blisko współpracował z moim ojcem, który był w Białymstoku, wtedy to się nazywało naczelnikiem Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego, czyli człowiekiem odpowiedzialnym za służbę zdrowia na terenie województwa białostockiego. Mało tego, był krańcowym zwolennikiem powstania tutaj Wyższej Uczelni Medycznej i w związku z tym znalazł bardzo szybko wspólne zainteresowania, wspólny język właśnie z panem profesorem Kielanowskim. Któregoś dnia moi rodzice zwrócili się do mnie, dając mi zadanie, że mam pójść i przyprowadzić do nas pana profesora Kielanowskiego, który jest przyszłym rektorem Akademii Medycznej. Wycieczka była niedaleka, bo profesor nocował, to był jego jeden z pierwszych przyjazdów do Białegostoku, nocował w takich pokojach wynajętych chyba przez Wydział Zdrowia, tak mi się wydaje, albo przez Szpital Białostocki na rogu ulicy Parkowej i Mickiewicza. Jak wyglądało pierwsze spotkanie? Poszedłem, a byłem uczniem, wtedy miałem niecałych 14 lat. Byłem w krótkich spodenkach, no tak jak to chodzi uczeń, prawda? Podszedłem do tego domu, którego już nie ma, on miał takie schodki i na schodkach zobaczyłem już z daleka wysokiego, bardzo dostojnego mężczyznę. W ciemnym garniturze i o dziwo w krawacie, których się w tamtych latach bardzo rzadko i przy dużych tylko okazjach nosiło. Więc wydał mi się niesłychanie dostojny, tak na pierwszy rzut oka. Podszedłem, profesor mnie zauważył, a wiedział, że syn Stasiewicza ma przyjść po niego. Zszedł z tych schodków, podał mi rękę i bardzo poważną miną przedstawił się Kielanowski. No, ja znalazłem się chyba dobrze, bo odpowiedziałem natychmiast Stasiewicz. Profesor w czasie drogi pytał mnie, że się uczę. Najpierw się dowiedział, a potem jakie przedmioty mnie interesują i na co zamierzam, co robić w przyszłości. No ja powiedziałem profesorowi, że rodzice to chcą, żebym się uczył stale biologii, fizyki, chemii ze zrozumiałych względów, żeby podtrzymać ród lekarski. Natomiast mnie bardziej interesują humanistyczne przedmioty. No i słyszałem, jak profesor, niby tylko do siebie, ale także ja usłyszałem, powiedział, skąd my to znamy. Przyprowadziłem profesora tu do nas. Były 4 w sumie osoby, więc moja mama, tata i profesor Kielanowski, ale był ktoś jeszcze 4, kogo nie za bardzo pamiętam, kto to był, ale dedukując, doszedłem do wniosku, że musiał to być doktor Tołoczko, bardzo znany lekarz białostocki, wówczas dyrektor szpitala i który pilotował w ogóle profesora Kielanowskiego, że tak powiem, z urzędu. Kielanowski oczywiście zjadł u nas obiad i potem panowie pojechali zobaczyć któreś tam z kolejnych miejsc w Białymstoku, bo profesor Kielanowski chciał wszystko wiedzieć przed uruchomieniem Akademii, więc zwiedzał jednostka po jednostce, a woził ich znowu historyczna postać, bo ja go już znałem jako kierowcę mego ojca, taki pan Radoś. Kielanowski, jak został rektorem, poprosił ojca, żeby mu odstąpił, że tak powiem, Radosia. No i Radoś przeszedł do pracy rzeczywiście w Akademii Medycznej i był tym takim historycznym pierwszym kierowcą rektora Akademii Medycznej. Potem już jak byłem na 1. roku, to trafiłem na taki rok,
kiedy profesor kończył karierę w Białymstoku i już się przenosił do Gdańska. Ale jeszcze zdążyłem wysłuchać już nie Gruźlicy, bo na naszym roku już nie wykładał Gruźlicy, ale wykładał jeszcze taką końcówkę propedeutyki medycyny, czyli o medycynie to tak mówił w sposób piękny, bo mówił w sposób plotkarski o lekarzach. Miał nadzwyczajną inteligencję, rzeczywiście i pamięć doskonałą, świetne kojarzenie faktów i ujmował ludzi tym, że wszystkich właściwie traktował poważnie, wysłuchiwać potrafił. Po jakimś czasie pracując już w klinice Gabrylewicza, miałem raptem telefon z ulicy Akademickiej od takiej znajomej, zresztą wspólnej pani, która pracowała w Akademii Medycznej, że panie doktorze, pana chciałby widzieć profesor Kilanowski, który u mnie zatrzymał się na noc i prosił, żeby pana zaprosić do nas. Jeżeli by pan mógł urwać się z kliniki, to bardzo prosimy. No ja oczywiście z przyjemnością. Kielanowski się od razu wytłumaczył, że mówi: kolego, no ja pana zaprosiłem dlatego, że chcę, a panu wierzę, dowiedzieć się prawdziwych plotek o lekarzach białostockich, co tu robią, jak tu jest dalej i tak dalej. No i mnie w tym konfesjonale, jak ja to nazwałem, trzymał tak z godzinkę co najmniej, wypytując o różnych ludzi. Czasami okazywało się, że profesor więcej wie niż ja wiem na bieżąco, czyli dowód, że będąc w Gdańsku jednak był bardzo przywiązany do Białegostoku i tutaj utrzymywał no, różne stosunki. A ja byłem takim neutralnym sprawozdawcą po prostu. To się powtórzyło z 5 razy. Kiedyś mam telefon, żebym przyjechał, jeżeli mogę, do Pietruskich, bo przyjechał profesor Kielanowski i chciałby widzieć wszystkich znajomych. Pojechaliśmy i widziałem wtedy ostatni raz w tych macharcach profesora. Profesor był jak zwykle dowcipny, jak zwykle fantastycznie mówił i różne rzeczy opowiadał, tylko skarżył się na to, że nie może chodzić. Niechcący mieliśmy kontakty poprzez małżonkę profesora Kielanowskiego, panią Zofię Kielanowską z domu Zielińską, którą ja na przykład poznałem znacznie wcześniej, aniżeli ją poznał jej małżonek, profesor Kielanowski. Z tego względu, że ona z różnych przyczyn, tam trochę bytowych również, została zatrudniona u ojca w Wydziale Zdrowia i należała do zespołu pracowników Wydziału Zdrowia, więc tutaj w tym naszym mieszkaniu, tu gdzie profesor Kielanowski później jadł obiad, wcześniej jadała na przyjęciach 2-3 razy chyba jego przyszła małżonka, właśnie jak myśmy mówili, Zosia. Od profesora mam trochę listów. To były takie okazjonalne rzeczy, zwykle odpowiedź na mój list, gdzie ja prosiłem o napisanie tam czegoś, profesor niechętnie pisał, bo już zdrowotnie nie za mocno się czuł, ale zawsze odpowiadał. Pamiętam jego listy jeszcze i dlatego, że miał maszynę z taśmą taką kolorową, czarno-czerwoną. Jedna litera była czerwona, druga zwykle czarna, więc to się robiła taka śmieszna mozaika, z której w każdym liście profesor się tłumaczył, że ma taką, bo taką kupił na czarnym rynku w Gdańsku, bo gdzie indziej nie ma taśm. Profesor Tadeusz Kielanowski jest jedną z najważniejszych postaci w historii naszej uczelni, czyli Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, bo od niego wszystko się zaczęło. Od niego i od jego współpracowników, osób, które akurat w tym samym czasie pojawiły się tutaj i uznały, że właśnie Białystok powinien mieć 10. w kraju Akademię Medyczną.
Białystok, do którego przyjechał w 1950 roku, był miastem ruin. Był miastem bardzo zniszczonym w okresie II wojny światowej i był przede wszystkim też miastem bez żadnych tradycji akademickich. W związku z tym duże były rozterki rektora Kielanowskiego, czy w ogóle podjąć się tworzenia tutaj Akademii Medycznej. Białystok, który zastał, nie przekonał go do końca, aczkolwiek podobno przekonały go sosny w okolicach Supraśla. Widać po rozmachu, z jakim robił tutaj przygotowania do powstania uczelni, że miał bardzo duże doświadczenie, nie tylko krajowe, ale także międzynarodowe. I widać to było po całej infrastrukturze, założeniach kampusu Akademii Medycznej ówczesnej, kiedy główna siedziba uczelni, czyli Pałac Branickich, był odbudowywany, ale to oczywiście nie wystarczyło. Rektor doskonale zdawał sobie sprawę, że studenci i kadra naukowa muszą mieć odpowiednie warunki do pracy i do studiowania. W związku z tym już od razu, na początku lat 50. powstał plan budowy Collegium Universum i Domu Studenta nr 1. Notabene sprowadził do tego celu bardzo dobrego, wybitnego projektanta, architekta Andrzeja Nicza. Rektor był wizjonerem i doskonale wiedział, że w tym całym centrum Białegostoku musi się też znaleźć miejsce na klinikę, czyli na lecznictwo szpitalne. I znowuż skorzystał z bazy, która już została wstępnie nakreślona w okresie międzywojennym na ulicy Skłodowskiej obecnej. Powstał Szpital Świętego Rocha i na bazie tego szpitala między innymi rektor założył pierwszą klinikę w historii uczelni, czyli klinikę ftyzjatrii. Sam zresztą był ftyzjatrą. Twierdził, że medycyna właśnie jest nauką humanistyczną, co było też widać w jego przedsięwzięciach, bo to właśnie powstająca między innymi za jego sprawą Akademia Medyczna stała się takim kreatorem nie tylko życia naukowego w całym regionie północno-wschodniej Polski, ale też kreatorem życia kulturowego, kulturalnego. Może dzisiaj nas zdziwić fakt, że to właśnie tutaj za sprawą pierwszej kadry naszej uczelni powołano Białostockie Towarzystwo Naukowe, powołano towarzystwa historyczne, krajoznawcze. Rektor Kielanowski był nie tylko wizjonerem w kwestii powstania i rozwoju uczelni, ale myślę, że był także wizjonerem w kontekście rozwoju swoich studentów. 2 października 1950 roku w sali kolumnowej Pałacu Branickich wygłosił swój pierwszy wykład do swoich pierwszych studentów w Białymstoku. I jak wspominają nasi absolwenci, skierował się do nich słowami, że widzi tutaj przyszłych docentów, kierowników klinik, profesorów, sławy naukowe, ale również lekarzy, którzy będą się z tym pacjentem identyfikowali, będą się identyfikowali z cierpieniem pacjenta i będą oddani swoim pacjentom w mniejszych miejscowościach, na prowincjach. Były to słowa prorocze, bo studenci, którzy zaczynali tutaj w 1950 roku w jeszcze odbudowywanym z ruin Pałacu Branickich, później po skończonych studiach faktycznie bardzo wielu z nich zostało kierownikami klinik, wielu z nich zostało profesorami, jeden z nich nawet został rektorem swojej własnej macierzystej uczelni, ale też znajdziemy wśród nich takie osoby, które wyjechały do mniejszych miejscowości i którzy byli nazywani później takimi judymami, tak, lekarzami judymami, którzy bardzo mocno identyfikowali się ze swoimi pacjentami. Pierwszy raz spotkałam profesora Kielanowskiego na egzaminie wstępnym do Akademii Medycznej. Tam profesor sprawiał wrażenie od razu takiego człowieka, który jest nastawiony pozytywnie do zdającego studenta. Już w jego pytaniach było dużo takiego ciepła i serdeczności, że przerażony student przyszły już czuł się bezpieczniej. Był uśmiechnięty i student, i profesor. I ten egzamin przebiegał tak w takiej ciepłej atmosferze. Tak bym to określiła. Tak to pamiętam. To do mnie padło takie pytanie, bo ja byłam trochę zdenerwowana. Czemu pani to tak siedzi jak na inkwizycji? Ja się popatrzyłam, a profesor mówi, niech mi pani powie, co to jest inkwizycja. No, oczywiście odpowiedziałam i to był koniec egzaminu. Bardzo sympatycznie pamiętam ten egzamin. No i zresztą potem, już po egzaminach wstępnych,
Profesor bardzo często spotykając naszych kolegów, bo przecież oni wszyscy mieszkali tam w akademiku, czekając na wynik egzaminu, spotykał ich w ogrodzie akademii i od razu z nimi nawiązywał kontakt, rozmawiał, pytał, jak się czują, czy są szczęśliwi, że się dostali, czy kilku tam nie dostało się studentów, więc starał się im pomóc. Zawsze był taki ciepły, taki serdeczny i przede wszystkim pierwszy rok był traktowany przez profesora jako taki jego pierwszy, jakby to powiedzieć, takie pierwsze jego dzieci. Tak rodzinnie. Przecież on pamiętał wszystkie nasze imiona. On się do nas nie zwracał nazwiskiem, czy tylko imieniem. Jeżeli się zwracał, to imieniem albo koleżanko lub kolego. Nie było tego. Stwarzał taki bezpośredni stosunek ucznia i profesora. Lubił nas, zawsze każdym powtarzał: uczcie się, pracujcie potem dobrze, będziecie mieli, każdy z was będzie miał samochód, będziecie mogli jeździć, no bo w tamtym czasie, w 40., 50. latach samochód to zawsze nam to była rzecz nie dla wszystkich dostępna, tak jak teraz. Pamiętam, to był pierwszy chyba nasz bal, który był zorganizowany, no tam do picia była tylko oranżada. Ja pamiętam ten moment, bo ja nie miałam przy sobie pieniędzy i chciałam się napić oranżady. I tak sobie myślałam, jak to się pytam kolegów, których może ma pieniądze. On mówi, że nie miał parę groszy, już sobie kupił oranżadę. I to usłyszał rektor. Podszedł do mnie, mówi, masz, pożyczam ci na oranżadę. No więc ja pożyczył mi rektor te pieniądze, ja sobie kupiłam oranżadę i w tą noc zmienili pieniądze. Więc poszłam, wie, panie rektorze, ja tu przyniosłam ten dług, który u pana zaciągnęłam, no to teraz zaciągnęłam, znaczy pożyczyłam tyle, no zwracam tyle, zwracam więcej. Profesor mówi do mnie tak: nie, zwrócisz mi tyle, ile ci pożyczyłem. On podpowiadał to wszystko, co sam przeżył i chciał nam te swoje przeżycia przekazać, żebyśmy wiedzieli, jak należy do pacjenta podchodzić, że nie jednakowo do każdego, bo każdy człowiek jest jednak, mimo że ma ręce, nogi, głowę, mózg i tak dalej, jest jednak z indywidualnością i że każdego, nawet najbardziej chorego, trzeba pocieszać, bo stosunek pacjenta do tego, że o, profesor mówi, że jak będę brał takie leki czy takie, to na pewno wyzdrowieje, to jemu pomagało jednak przy leczeniu gruźlicy. Także on właśnie miał taki szalony pęd do tego, żeby tym studentom i tym ludziom w ogóle chorym na gruźlicę ułatwiać życie, żeby się nie załamywali. I tego nas uczył. Także on był bardzo szanowany przez pacjentów, no i szanowany przez ten swój sposób bycia w stosunku i do studentów, i do lekarzy, którzy pracowali wtedy. No i w ogóle, jeżeli ktoś do niego przyszedł, jak to się mówi, z ulicy, z prośbą o to czy o tamto, zawsze wszystko postarał się załatwić. Jeżeli student miał jakieś problemy, to szedł zawsze do rektora i rektor pomógł mu w jego trudnej sytuacji życiowej czy naukowej. Także był wspaniałym człowiekiem. Bardzo chciał rozdać nam dyplomy. Bardzo chciał podpisać te dyplomy. No niestety nic z tego nie wynikło. Nie mamy podpisu profesora Kielanowskiego na dyplomach, bo wtedy już był inny rektor, bo to rozdawane było już po odejściu profesora do Gdańska, bo on odszedł w tym 55 po skończonym roku, a już rok 55 na 56 prowadził inny rektor. Badzоśmy żałowali, że wyjechał. No i cieszyło nas to, że przyjeżdżał tutaj na każde uroczystości, które były. I tak jak się zbieramy, to często właśnie dyskutujemy o nim, że szkoda, że dalej nie prowadził, tylko wyjechał do Gdańska. Ale jak mówił sam, jak mówiła żona jego, że chciał być tylko lekarzem, a nie administratorem.
Tadeusz Kielanowski, którego nie potrafię inaczej nazywać jak wujcio. Może takie trochę stare określenie dzisiaj, ale zawsze był wujcio w rodzinie i już tak u nas zostanie. A skąd się to wzięło? Kielanowscy to moja rodzina ze strony ojca i jego mamy, czyli mojej babci Józefy. Wszystko zaczęło się od tej strony i Kielanowski należał do czteroosobowego rodzeństwa. Był Tadeusz Kielanowski, Jan Kielanowski, Leopold Kielanowski i Józefa Kielanowska. Józefa Kielanowska to moja babcia. Kiedy wybuchła wojna, moja rodzina pochodzi z Lwowa, więc prędzej czy później musieli się ewakuować stamtąd. Jeden z rodzeństwa trafił do Anglii na stałe, drugi do Warszawy. Kielanowski trafił z moją babcią do Lublina. Tam trafił również mój tata. W Lublinie w tamtym czasie Kielanowski, wujcio właśnie, budował MCS lubelski i chyba ten sentyment jakiś, czy to ciepło rodzinne, które Kielanowski budował i tworzył jakoś tą resztkę rodziny, konsolidował właśnie w Lublinie, to się przeniosło później również na moje też życie i dzieciństwo, bo mimo, że z Lublina trafił do Białegostoku, jak wiemy, budował naszą uczelnię. Później, jak tylko nadarzyła się sposobność w końcu powrotu do czynnej służby medycznej, jeśli tak można powiedzieć, bo był zawsze lekarzem z krwi i kości, to osiadł w Gdańsku. I mimo, że był w Gdańsku, myśmy byli w Białymstoku, to przez całe moje dzieciństwo bardzo często się z nim spotykaliśmy na różnych świętach czy na moich wakacjach. Zaczął budować naszą uczelnię. Moi rodzice skończyli wtedy studia w Lublinie i z nakazu pracy trafili do Białegostoku. Tutaj się urodził jego syn Maciej, mój bardzo bliski kuzyn, z którym jesteśmy w kontakcie jak najbardziej cały czas. Natomiast Tadeusz, tak jak wspomniałem, przeniósł się do Gdańska. Na początku w Gdańsku, jako profesor Uniwersytetu, wtedy Akademii Medycznej w Gdańsku, był szefem katedry fizjatrii. Dostał od uczelni, czy uczelnia mogła w jakiś sposób dzierżawić, nie wiem, w każdym razie mieszkali w pięknej po niemieckiej willi we Wrzeszczu przedwojennej z wysokimi stropami. Ja to jak przez mgłę pamiętam z dzieciństwa, tam były jakieś święta, tam były zawsze psy, zawsze były koty. Wujcio przed wojną już pracował jako lekarz. I lekarze też majątku nie zarabiali, szczególnie w początkowym okresie swojej kariery i sobie musiał dorabiać. Zawsze był samochodziarzem całe życie. Przed wojną miał świata 500 polskiego, licencyjnego, natomiast dorabiał sobie w warsztacie samochodowym jako mechanik. I opowiadał nam historię, jak to on był lekarzem, czy przychodził, rozbierał się z garnituru, wkładał ten uniform mechanika i grzebał w tych samochodach. No i wspominał, jak to jakaś elegancka pani odbierała samochód po jego naprawie z tego warsztatu i dostał napiwek. Złotówkę, to było bardzo dużo przed wojną, więc chuchnąłem, schowałem, podziękowałem pięknie. A pani sobie zupełnie zdawała sprawę, że jest lekarzem. Zresztą wujcio był bardzo przystojny, wysoki. On chyba 2 lata studiował prawo i jego ojciec go szykował na właśnie dyplomaty. Jesteś wysoki, przystojny, znasz języki, wiesz jak się zachować, masz prezencję. I po 2 latach on rzucił prawo i zaczął studiować medycynę, bo on chciał być lekarzem całe życie. Tadeusz był zawsze samochodziarzem. Miał te samochody różne, fajne. Miał dekawkę, miał petkę, miał Wartburga, miał Skodę, w końcu miał Fiata, w których zawsze grzebał sam, coś tam robił, co potrafił do końca życia, coś tam, bo lubił maskę otworzyć i coś tam jeszcze zajrzeć. I w ogóle był takim technicznym, był mechanikiem, takim, co wszystko naprawiał zawsze. I teraz z kolei wracam do czasów bardziej współczesnych, kiedy ja właśnie byłem nastolatkiem. Oni mieszkali właśnie we Wrzeszczu na tym 10. piętrze, a potem pod koniec życia udało im się zamienić to małe mieszkanko na willę w Gdyni. Kupili dom używany, nazwali ją Paniuki, tak jak nazywał się rodzinny majątek Zosi, żony Tadeusza. Natomiast zawsze miał swój malutki gabinecik i ten gabinecik był tak samo urządzony i w pierwszym domu, i w drugim domu, i w trzecim domu. Nawet ściany miały taki zielony kolor, pamiętam, zawsze był tak samo malowany. I to był gabinet emerytowanego profesora, duże biurko, maszyna do pisania, do końca życia pisał na maszynie wyłącznie. W tym jego pokoju, oprócz książek oczywiście, oprócz szeregu kaset, które słuchał sobie zawsze, słuchał i mnie też zawsze wieczorami na pogaduszki brał i słuchaliśmy właśnie muzyki poważnej, czasami ciężkiej, bo miał wykształcenie muzyczne i lubił muzykę niemiecką też, która mnie osobiście nie zawsze do końca satysfakcjonuje, ale razem słuchaliśmy i miał niesamowity słuch.
muzyczny potrafił z radia wysłuchać, kto dyrygował koncertem. Więc to już wyższa półka trochę muzyczna. Natomiast wracając do tego gabinetu, zawsze na ścianie wisiał młotek. Tak, obok biurka było miejsce, gdzie wisiał na gwoździku młotek, na sznureczku i kombinerki były zawsze i śrubokręt, ponieważ on całe życie coś zawsze naprawiał. Czy się kontakt zepsuł, czy coś mebelek, czy coś tam, zawsze to było, tak? Więc do końca życia miał takie jakieś smykałkę taką do majsterkowania. Ten mikroskop ja dostałem od wujcia jako prezent, kiedy zacząłem studiować medycynę. Nigdy go nie używałem do medycyny, no bo to były już inne czasy, natomiast wujcio był ftyzjatrą, całe życie poświęcił walce z gruźlicą de facto. Uczył się tego we Francji, stworzył w ogóle na wzór francuski system sanatoriów dla studentów dotkniętych gruźlicą. Natomiast jako ftyzjatra właśnie sam oczywiście badał próbki pod mikroskopem. Ja tego już nigdy nie robiłem. Bawiłem się jako student medycyny tak naprawdę tym mikroskopem. Natomiast co warto o nim powiedzieć, to jest mikroskop, który oczywiście sięga czasów przed II wojną światową. Jest robiony na zamówienie. Mamy tutaj insygnia Carl Zeiss Jena, jest numer tego mikroskopu, ale co jest jeszcze ciekawsze, proszę Państwa, na podstawie tutaj jest pięknie wygrawerowany Tadeusz Kielanowski. I każda część tego mikroskopu, czy to będą soczewki, czy to będzie okular, na każdej z tych części również są jego inicjały TK. Tadeusz oprócz tego, że był lekarzem, był też humanistą, był filozofem. Też pisał książki poświęcone zagadnieniom właśnie etyki lekarskiej, filozofii. Nie wszystkie lekkie, tak bym powiedział. Jeszcze jak ja zacząłem studia, to był rok 1982. To nas chyba obowiązywała nawet na przedmiocie etyka lekarska chyba jego książka. Nazywała się Etyka i deontologia lekarska, ta książeczka. On też był współtwórcą telefonu zaufania w ogóle pierwszego w Polsce. Jeszcze jeden duch Kielanowskiego, który w naszej rodzinie jest, to jest duch taki trochę sportowy. Bo oczywiście kiedy ja go znałem jako dorosłego, starszego pana, no to on już nie był aktywny w ogóle fizycznie, natomiast on łaził po górach, chodził, no, głównie jako taki turysta, no, tak jak dziś nazywamy to hiking, tak? To jest zdjęcie na dziedzińcu naszego pałacu, tutaj dokładnie w tym miejscu. Na tym zdjęciu akurat jest mój tata, moja mama, mój stryj i żona Tadeusza Kielanowskiego i syn Tadeusza Kielanowskiego, Maciej. Także mamy dwie Zofie, Mieczysława, Jana i Macieja. To jest mój tata z Maciejem. Natomiast tutaj jest napisane, właśnie tatuś opisał to Białystok, maj 1954 i tutaj Tadeusz jest w Supraślu z moją mamą, Zofią, ze swoją żoną Zofią i z Maciejem, który tam wtedy, ile mógł mieć lat, pewnie 2 lata czy 3. Tu jest znowu Białystok, proszę Państwa. Jeszcze to był Białystok, kiedy on jeszcze budował Akademię Białostocką. Tu mamy czerwiec 1955. Tutaj może niedokładnie widać, to jest Zofia Kielanowska, moja mama, moja babcia. Tu je widać lepiej. I to, proszę Państwa, jest zdjęcie w Podlasiance, w naszej restauracji białostockiej. I tutaj mamy rok 1981. W tym roku jeszcze trwała budowa naszego domku nad jeziorem Serwy na Suwalszczyźnie. I dlaczego pokazuję to zdjęcie? Ponieważ na tym zdjęciu, proszę zobaczyć, podpisałem już, że swój udział ma również wujcio w budowie. Wujcio miał wtedy rok 81, czyli on miał lat, on był 905 rok, czyli już był pod 80. No i właśnie zobaczcie Państwo, tutaj swoje techniczne, że tak powiem, ciągotki również pełnia, ponieważ tnie tutaj deskę piłą elektryczną, żeby nie było. I tutaj, proszę Państwa, mamy zdjęcie już zrobione w Gdyni. To jest zdjęcie w Gdyni. Tadeusz zmarł w 92 roku, a to jest Gdynia, wrzesień 91. Tak, czyli to już są ostatnie tak naprawdę miesiące jego życia. Willi Paniuki, gdzie wujcio miał trochę więcej przestrzeni, ten dom już był troszkę większy i miał też ogródek i w tym ogródku, zobaczcie Państwo, mamy tutaj 2 pieski, zawsze były, tak jak mówię, przynajmniej 2, były momenty, że w rodzinie były 4 pieski nawet. Rektor Kielanowski dzisiaj jest obecny nie tylko duchem w naszej uczelni,
Przechadzając się po głównej siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, możemy zobaczyć zarówno jego portret w gabinecie rektora, możemy też zobaczyć jego zdjęcie w Galerii Doktorów Honoris Causa, bowiem Akademia Medyczna w Białymstoku w 1965 roku uhonorowała swojego pierwszego rektora tym zaszczytnym tytułem. Dzisiaj w okolicach Pałacu Branickich w sumie tych śladów znajdziemy bardzo niewiele. Mamy jedynie bulwar imienia profesora Tadeusza Kielanowskiego, który został nadany przez Radę Miejską Białegostoku na wniosek ówczesnego rektora uczelni, profesora Jana Górskiego. Główna aleja ogrodowa prowadząca od pałacu w kierunku ulicy Akademickiej, w kierunku Centrum Klinicznego otrzymała nazwę rektora Kielanowskiego. Dla Białegostoku jest bezwzględnie zasłużonym człowiekiem.